bardzo szczelna, wodoodporna i bardzo obszerna, wodoodporna i bardzo obszerna. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nową kolekcję bagaży Supera X. Oprócz ogólnej prezentacji poszczególnych modeli, chciałbym Wam troszkę bardziej dokładnie opowiedzieć o kilku elementach tej kolekcji, o kilku bagażach, które wykorzystałem do swojego wędkowania, uzasadnię, dlaczego ja je wybrałem i co w nich jest takiego fajnego, co mnie przydaje się podczas mojego wędkowania. Kolekcja bagaży Supera X powstała na bazie poprzedniej serii bagaży Supera. Te bagaże cieszyły się dużym uznaniem wśród wędkarzy, dlatego firma Preston Innovations postanowiła troszkę ulepszyć te modele, dodać jakieś nowe modele, ale także zachować te funkcje czy te parametry tych toreb i pokrowców, które sprawdziły się w poprzednich modelach. Chodziło o to, żeby uzyskać bardzo funkcjonalne pokrowce na wędki, torby, a przy tym, żeby były one bardzo trwałe, ergonomiczne, dobre w transporcie, no i żeby wędkarze byli po prostu zadowoleni z ich użytkowania. Bagaże z tej serii są wykonane z materiału już sprawdzonego w poprzedniej serii Supera. To jest materiał 840D. Zastosowane są w nich powiększone zamki błyskawiczne wysokiej jakości, które bardzo łatwo się otwiera i zamyka. Torby i pokrowce mają bardzo wygodne uchwyty do przenoszenia oraz miękkie wyścielane paski na ramię. W torbach ten pasek jest odpinany, natomiast w pokrowcach na wędki on jest przymocowany na stałe do pokrowca. Pokrowce na wędziska. W serii Supera X znajduje się 5 pokrowców. Są to pokrowce zarówno na wędziska z kołowrotkami, jak i jeden pokrowiec na tyczki, baty. I pokrowce na wędki z kołowrotkami są różnie skonfigurowane. Najprostszy to jest pokrowiec, który pomieści jedno wędzisko 11-stopowe. To jest pokrowiec o długości 178 cm. Taki nieduży, poręczny, więc jeżeli idziecie na ryby, macie ze sobą jedną wędkę. Bardzo wygodny, usztywniany pokrowiec. Kolejnym większym pokrowcem to jest pokrowiec na 2 wędziska. On występuje w 2 wersjach, o długości 175 oraz o długości 195 cm. Pokrowiec o długości 195 cm pomieści wędziska 12-stopowe, które się składają na 2 części, spokojnie. Natomiast w pokrowcach 175 cm długości pomieścimy wędziska 11-stopowe, które składają się z 2 elementów. Oczywiście wędka 3,60 3-elementowa też tam spokojnie wejdzie, ale najdłuższe wędki, jakie tam pomieścimy, to są właśnie wędki 3,30 składane na pół. Największym pokrowcem na wędziska z kołowrotkami to jest pokrowiec 175 cm długości, dwukomorowy, który pomieści 4 uzbrojone wędziska. Ten pokrowiec, oprócz tego, że można w nim zmieścić 4 wędki z kołowrotkami już z gotowymi zestawami, a tak naprawdę więcej, o czym opowiem później, ma bardzo wygodne kieszenie. Jest obszerna kieszeń na podbierak, więc nawet najdłuższe sztyce do podbieraka w tym pokrowcu zmieścimy i jest także świetna kieszeń na takie specjalne etui na szczytówki. Oprócz pokrowców na wędziska z kołowrotkami, tak jak wspomniałem, jest bardzo wygodny, obszerny pokrowiec na tyczki oraz baty. W serii Supera X znajdziecie też bardzo praktyczne torby wędkarskie. Są to torby różnego rodzaju. Takie podstawowe torby, których używa większość wędkarzy, czyli torby carry-all, występują w 2 rozmiarach. To jest torba carry-all oraz compact carry-all, czyli troszkę mniejsza, bardziej kompaktowa w transporcie. O niej opowiem troszkę więcej później. Oprócz tego jest torba tak zwany baitbag, czyli torba na przynęty, na zanęty. Co kto chce w niej przechowywać, może wykorzystać. Ja je wykorzystuję w trochę inny sposób. Też o tych torbach troszkę więcej opowiem później, bo to jest jedna z moich ulubionych toreb. Jest też
bardzo praktyczna, świetna torba Rust and Rollers, czyli taka torba na grzebienie, na rolki, na jakieś dłuższe metalowe akcesoria, czyli kijki do odmierzania odległości, feeder army, podpórki różnego rodzaju. Świetny bagaż, który jest bardzo wygodny do pakowania właśnie takich rzeczy. Oprócz tych toreb, tak jak wspomniałem, wcześniej, jak omawiałem pokrowce, wspomniałem o etui na szczytówki. Jest dostępne w tej serii etui na szczytówki, bardzo eleganckie, ma 2 przegródki, służy do przechowywania szczytówek federowych w czasie transportu, ale także na stanowisku. Ten element też zaprezentuję dokładnie później. W serii bagaży Supera X znajdziecie też etui na kołowrotki, są bardzo wygodne rzepy do spinania wędzisk, a także takie specjalne osłonki Tip and Butt Protector na gumce, które też służą do zabezpieczenia wędzisk ze stawami w czasie transportu. Ostatnimi elementami w kolekcji bagaży Supera X są 2 torby na siatki. Jedna torba to jest torba wykonana z EVA, bardzo szczelna, obszerna torba, w której zmieścimy kilka siatek, obręcze do podbieraków, a także boczne tacki. Druga torba jest jeszcze większa, też wykonana z materiału 840D, podobnie jak inne bagaże z serii Supera X. Ona pomieści już, nie wiem, 5 albo 6 siatek, podbieraki i też tacki boczne, więc jeżeli poszukujecie bardzo dużej, obszernej torby na siatki, to ta na pewno spełni Wasze oczekiwania. Chciałbym przejść teraz do takiej części tego filmu, dla mnie najbardziej ekscytującej, a mianowicie chciałbym Wam zaprezentować torby, które wybrałem z tej kolekcji Supera X do własnych zastosowań. Nie mam wszystkich bagaży z tej serii, wybrałem sobie kilka, które mnie najbardziej odpowiadają. Być może zaprezentuję Wam uzasadnię dlaczego, być może Wam też się spodobają, albo wybierzecie sobie inne jakieś z tej kolekcji. Z kolekcji Supera X wybrałem 4 bagaże. To są 3 torby i 1 pokrowiec. Mam 2 zdublowane torby i 2 zdublowane pokrowce. Jeżdżę dużo na zawody, nieraz potrzebuję przewieźć więcej wędzisk, stąd 2 pokrowce. Startuję zarówno łowiąc na metodę, jak i na feder klasyczny, więc stąd wykorzystuję na przykład 2 takie same torby. I teraz po kolei. Najpierw zaprezentuję takie torby, które zawsze mam ze sobą na rybach, bez względu na to, czy łowię na metodę, czy łowię na feder klasyczny. Podstawową moją torbą, którą używam, to jest torba nazwana jako baitbag. To jest ta torba. Ja w tej torbie mam takie podstawowe rzeczy, które używam zawsze na rybach, łowiąc na feeder bądź na metodę. Są to pudełka na robaki, mieszalniki mniejsze oraz większe, wiaderko do pobierania wody, mniejsze pudełeczka, jakieś sitka, siatka do rozrabiania peletu. Tutaj w bocznych kieszeniach mam pokrywki do pudełek z jednej i z drugiej strony, a w przedniej kieszeni mam gąbkę do mycia. Tu mam mydło, takie zwykłe w płynie mydło rozrobione z wodą, które wykorzystuję do zatapiania żyłki albo jak będę chciał umyć na przykład pokrowce, no to też będę mógł to wykorzystać. Oprócz tego mam nożyczki do cięcia robaków, mam jakąś piłę, jakbym gdzieś trafił nieprzyjazny brzeg i musiałbym jakieś krzaki wyciąć. No i jakieś różne inne tam gadżety typu trytytki, miarka, no różne takie ciekawostki właśnie tutaj w tej torbie znajdują się i zawsze mam tą torbę ze sobą. Ta obszerna torba Roller and Rost to jest drugi bagaż z serii Supera X, który zawsze mam ze sobą na rybach, bez względu na to, czy łowię na metodę, czy na feder klasyczny. W głównej komorze, która jest bardzo obszerna, można przechowywać, tak jak sama nazwa wskazuje, rolki, dotyczki, jakieś grzebienie, podpórki. Ja tutaj mam feder arm, mam parasolki, uchwyt do parasola, kijki, jakieś uchwyty na wędziska zapasowe, buzbary, różnego rodzaju podpórki, więc cały taki metalowo-plastikowy szpej mieszczę tutaj w tej głównej komorze. W dużej kieszeni przedniej mam ze sobą miarkę na ryby, jakąś linkę, która może się przydać na przykład jak chciałbym przywiązać platformę czy kocz wędkarski na jakimś stromym brzegu, jakieś zapasowe takie redukcje do nóg
Oprócz tego mam jakiś krem przeciwsłoneczny z filtrem, więc wszystko co potrzebuję i nie boję się, że tu mi się w tym może zniszczyć, po prostu do tej torby wrzucam. Kolejnym elementem z kolekcji Super AX, który wybrałem do swojego wędkowania, to jest torba Compact Carry-All. Bardzo lubię tę torbę. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo kompaktowa, więc jest dosyć przyjemna w transporcie, a można w niej zmieścić bardzo dużo rzeczy. Zaraz Wam to zaprezentuję. Może najpierw powiem, do czego mi ta torba służy. To jest torba, którą mógłbym roboczo nazwać feder klasyczny, czyli jak jadę na feder klasyczny, to zabieram te torby, o których mówiłem poprzednio, plus właśnie tę torbę. Tutaj mam przypony do federa klasycznego, jakieś elementy do budowy zestawów do federa klasycznego, do wiązania przyponów, które wykorzystuję do federa klasycznego i co najważniejsze, koszyczki do federa klasycznego. Jeżeli jadę na znaną mi wodę, zabieram koszyczki, które są przeznaczone na tę właśnie wodę. Jeżeli jadę na zawody i mogę się spodziewać wszystkiego, łowienia blisko brzegu niedużych ryb, czy łowienia na średnim dystansie, czy łowienia na dużym dystansie, no to wtedy ta torba jest bardziej zapełniona i znajduje się w niej więcej koszyczków. Koszyczki przechowuję w takich pojemnikach zapinanych na zamek błyskawicznych. To są takie pojemniki EVA. Tej wielkości to jest mój podstawowy pojemnik. Ja koszyczki tak jakby mam posegregowane tematycznie, czyli mam koszyczki, ja je nazwałem kanałowe, to są koszyczki powiedzmy do 20-30 gramów. Inny rodzaj to są koszyczki na zbiornik, czyli to są koszyczki takie, które stosuję do łowienia na większym dystansie, takie powiedzmy najbardziej popularne, czyli od 30 do powiedzmy 60 metra, to są koszyczki typu bullet, koszyczki typu open window o gramaturze od 30 do 45-50 gramów oraz mam też koszyczki tak zwane dystansowe, czyli też koszyczki typu bullet i open window, ale o masie dużo większej niż 50 gramów, czyli to są 60 i 75 gramowe koszyczki. Więc jeżeli jadę na zawody, gdzie mogę się spodziewać wszystkiego, wszystkie takie rodzaje koszyczków mam tutaj ze sobą. W tej torbie mogę pomieścić 6 wielkości pojemników z koszyczkami, to jest medium accessory case. Więc 6 sztuk takich tutaj wchodzi. Oprócz tego pomieszczę 3, na pewno 3 lub nawet 4 takie small accessory case lub z tej wielkości pojemniki. Więc niewielka wydaje się torba, ale można w niej zmieścić wszystko, co jest potrzebne. Oprócz koszyczków do łowienia mam też ze sobą taki pojemnik z koszyczkami do nęcenia oraz często zabieram ze sobą pusty, taki ja to nazywam roboczy pojemnik. Jeżeli pojadę na dane łowisko, na którym wcześniej nie łowiłem, mam ze sobą ten pojemnik, no to powiedzmy po 1 czy 2 dniach treningu jestem w stanie określić, jakiego typu koszyczki, jakiej wielkości, jakiej gramatury będę stosował na zawodach i wtedy sobie przygotowuję zestaw koszyczków, które będą mi potrzebne i te koszyczki mam później w tym pojemniku tylko ze sobą na stanowisku. Ewentualnie czasami też, jeżeli tych koszyczków nie ma zbyt wiele, to wykorzystuję pojemnik na robaki, w którym też przechowuję koszyczki do łowienia w czasie zawodów. Torba pod tytułem feder klasyczny kryje jeszcze jeden szczegół, a mianowicie w przedniej kieszeni mogę pomieścić 2 pudła, w których mam przypony. Jeśli wybieram się z wędziskami przeznaczonymi do łowienia na method feeder lub na bombkę, no to wtedy pomijam tę torbę, którą prezentowałem ostatnio, czyli torbę pod tytułem feder klasyczny i zabieram ze sobą torbę pod tytułem metoda. To jest też baitbag. Nie potrzebuję do metody tak obszernej torby jak Compact Carry-All. W głównej komorze mam zestaw przynęt, waftersów, spławiki do pellet waglera, proce, oczywiście podajniki do metody Flat Method Feeder z foremkami, podajniki Banjo XR. Mam też taki zestaw, nieduży pojemniczek przypony metoda, czyli jak gdzieś tam mieszkam w hotelu i potrzebuję zrobić sobie troszkę przyponów wieczorem, no to zabieram ten pojemnik, zabieram portfel z przyponami, nie muszę całej tej torby ze sobą targać. Mam też ze sobą pojemnik zestawy metoda, tutaj mam żyłki, jakieś krętliki, trzonki i wszystko, co jest mi potrzebne do wykonania zestawu do method feeder. W bocznych kieszeniach ukryłem
Pudełka z przyponami. Tutaj mam przypony do bombki lub do pellet waglera, czyli przypony dłuższe, 38 cm. Z drugiej strony mam pudełeczka mniejsze. To są pudełeczka z przyponami już przygotowanymi do metod feeder. W przedniej kieszonce przechowuję pudełeczka z wykrojnikami, jak chciałbym łowić na chleb lub na mielonkę. To takie wykrojniczki też mam zawsze ze sobą w tej torbie na komercję. Pokrowce na wędziska. Wybrałem jeden model do swoich zastosowań. On się nazywa Forrod 175, czyli to jest pokrowiec, który pomieści 4 wędziska z zestawami i ma 175 cm długości. Długość pokrowca 175 oznacza, że bez problemu można włożyć do niego wędzisko 11-stopowe 3,35, które składa się z 2 elementów. Jeżeli używacie dłuższych wędzisk, ja akurat nie używam, ale też słyszałem, że w tym pokrowcu zmieści się wędzisko na przykład Ascension 340, które też składa się na 2 części. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Na pewno wędziska 3,35, wszystkie 11-stopowe wędziska z Prestona tutaj do tego pokrowca pasują. Jeżeli byście mieli wędzisko 12-stopowe, które też się składa na pół, albo jakoś składa się tak nietypowo, że są 2 elementy plus szczytówka, to ten pokrowiec będzie za krótki. Trzeba skorzystać z pokrowca wtedy 195 cm. Ja akurat takich wędzisk nie mam i wybieram ten pokrowiec. Pierwszy powód jest taki, że tych wędzisk nie mam, ale nawet jakby były gdzieś w ofercie, to ja bym po nie nie sięgał, bo dla mnie po prostu są niewygodne w transporcie. Ja sobie cenię to, że pokrowiec 175 cm mogę wygodnie w aucie umieścić. Jeżeli miałbym pokrowiec 195 cm, no to wiadomo, już w transporcie no jest trudniejszy gdzieś tam do przewożenia, do wożenia. No chyba że ktoś ma obszernego busa, wtedy no nie myśli o takich rzeczach jak miejsce w samochodzie. Dlaczego wybrałem ten pokrowiec? On jest przeznaczony na 4 wędziska. I rzeczywiście te 4 wędziska z kołowrotkami, z gotowymi zestawami pomieści, czyli wędziska 11-stopowe, ale jeżeli używacie wędzisk na przykład 10-stopowych, 9-stopowych lub 12-stopowych, ale składanych na 3 części, czyli dosyć krótkich po złożeniu, wtedy w tym pokrowcu można umieścić więcej takich wędzisk. Bardzo często w tym pokrowcu umieszczam 6 wędzisk, a nawet zdarzało mi się, że zmieściłem 7 wędzisk. To też zależy od wielkości kołowrotka. Wiadomo, jak zastosuję kołowrotki o wielkości 7000, no to 7 wędzisk tutaj nie włożę, natomiast takie kołowrotki, które najczęściej stosuję, czyli kołowrotki o wielkości 5000, nawet 7 wędzisk byłem w stanie w tym pokrowcu przewieźć. To już trochę trzeba się nakombinować przy ustawianiu, ale można to zrobić. 6 spokojnie, na mijankę ustawiamy kołowrotki i można te 6 wędzisk tutaj pomieścić. Więc za to bardzo lubię ten pokrowiec, że jest dosyć kompaktowy, a można dużo wędzisk w nim pomieścić. Następna kwestia, bardzo obszerna i długa kieszeń na podbieraki. Ta kieszeń się ciągnie praktycznie od samego spodu tego podbieraka, aż tutaj do samej góry, więc myślę, że nawet najdłuższe sztyce do podbieraka, przynajmniej jeśli chodzi o Prestona, tutaj w tym pokrowcu się zmieszczą i to kilka sztyc można tutaj w tym pokrowcu zmieścić. Jeżeli ktoś chciałby tu przewozić parasol, to sztyce z parasolem też tutaj w tym pokrowcu zmieści. Następna rzecz, za którą bardzo cenię ten pokrowiec i bardzo go lubię, to jest ta niewielka kieszonka, w której można pomieścić etui na szczytówki. To jest świetna sprawa. Etui się nazywa Tip Safe. Wygląda bardzo elegancko. Jest sztywne, podobnie jak ten pokrowiec na wędki. On też jest usztywniony, więc w transporcie no naprawdę trzeba by było, nie wiem, no coś ciężkiego nawet nie położyć, tylko rzucić na ten pokrowiec, zdeptać, przejechać samochodem, żeby zniszczyć wędziska, które są wewnątrz tego pokrowca, więc on bardzo dobrze chroni wędziska, tak jak ten pokrowiec na szczytówki. Po otwarciu tego pokrowca wewnątrz mamy taką plastikową tubę, powiedzmy, z przegrodą po środku, czyli mamy wewnątrz 2 komory. Ja w tych komorach przechowuję w jednej szczytówki o średnicy 3,5 mm, w drugiej komorze mam szczytówki, które mają średnicę 2,5 mm, więc w zależności od tego, co potrzebuję, do tej przegródki sięgam. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w czasie transportu szczytówki uległy uszkodzeniu, a tego typu tuba pomieści bardzo dużo szczytówek. Zresztą widzicie, ile tego mam. Mieści się idealnie w tej kieszeni. Zapinam i jeżeli jadę na ryby, zawsze mam ze sobą zapasowe szczytówki, nie muszę się o nie martwić, nie muszę szukać miejsca w głównej komorze, żeby gdzieś te etui na szczytówki pomieścić. Za to bardzo lubię ten pokrowiec.
Ten sposób, który zaprezentowałem, no to są takie moje przyzwyczajenia, moje preferencje na rybach. Tą konfigurację, którą pokazałem, dopasowałem do siebie, do tego, jak mi jest wygodnie przechowywać ten sprzęt, transportować czy przewozić już bezpośrednio na stanowisko. Mam nadzieję, że niektóre tutaj z tych moich spostrzeżeń zastosujecie we własnym wędkowaniu. Więc jeżeli szukacie świetnych pokrowców, wysokiej jakości toreb wędkarskich, uważam, że powinniście zapoznać się z ofertą Supera X. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli się film podobał, pozostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, skomentujcie ten film, jeśli macie jakieś pytania albo sugestie, jaki sprzęt Prestona zaprezentować Wam w kolejnych filmach, też proszę w komentarzach o tym napiszcie. Zapraszamy na media społecznościowe Preston Innovations Polska na Facebooku oraz Instagramie. Dziękuję i do zobaczenia.